Cześć, nazywam się Daniel Mizieliński i prowadzę gry i komiksy na Wydziale Grafiki Warszawskiej ASP. Jak zawsze zacznę od przypomnienia podstawowych zasad działania naszej pracowni. Podstawą programu jest nadal edukacja demokratyczna, czyli oddanie Wam autonomii dotyczącej wyboru zarówno tego, czego chcecie się uczyć oraz samych metod nauczania. Każda osoba indywidualnie decyduje, czy w danym semestrze chce robić komiksy, gry, jakie gry, a może wszystkiego po trochu. Żeby to założenie nie było wyłącznie dobrze brzmiącą obietnicą, na zaliczenie nie trzeba oddać żadnego projektu. Żeby zaliczyć semestr, trzeba jedynie rozmawiać ze mną raz w tygodniu oraz oddać krótki tekst literacki w każdy drugi i ostatni poniedziałek miesiąca. Dzięki temu, zamiast pracować na oceny i zaliczenie, uczycie się rozwijać swoją motywację wewnętrzną i czerpać satysfakcję z własnego rozwoju. Takie gwałtowne przerzucenie się z edukacji systemowej na wolnościową nie sprawdza się jednak u wszystkich. Dlatego z biegiem lat wprowadziłem kilka możliwości dla osób, które potrzebują etapu przejściowego. Jedną z nich jest wprowadzenie jasnych zasad niezaliczenia semestru. Jeżeli nie uda Ci się porozmawiać ze mną raz w tygodniu i napisać wszystkich tekstów, masz u mnie poprawkę. Chciałbym tu zwrócić uwagę, że w tym układzie można mieć gwarantowaną poprawkę już po pierwszym miesiącu zajęć. W takiej sytuacji, aby zaliczyć semestr w sesji poprawkowej, trzeba oddać skończony 16-stronicowy komiks. Jednak po tym zaliczeniu będę Cię prosił o zmianę pracowni. To brzmi surowo, jednak podkreślam, że aby zaliczyć, wystarczy ze mną porozmawiać raz w tygodniu i napisać bardzo krótki tekst co 2 tygodnie. Biorąc pod uwagę, że nasza pracownia jest pracownią dyplomową, ten wymóg stanowi minimum, aby móc uczciwie powiedzieć, że się uczęszcza na zajęcia. Biorąc pod uwagę emocje i różne niepokojące sytuacje dotyczące wykorzystania generowanych przez LLM-y treści, postanowiłem też napisać w tym roku stosowne oświadczenie. Być może kiedyś to się zmieni, ale przy obecnej technologii i obecnym stanie prawnym i ograniczonym zaufaniu do dostawców narzędzi w naszej pracowni nie używamy generatywnego AI na żadnym etapie pracy twórczej. Pełną argumentację możesz przeczytać w linku, który jest na stronie pracowni oraz w opisie tego filmu. Same zajęcia wyglądają następująco. Spotykamy się na uczelni w poniedziałki i wtorki. Zajęcia zaczynają się o godzinie 9, oficjalnie kończą się o 13, ale praktycznie zawsze wychodzą grubo po 15. W tym czasie rozmawiamy, gramy w planszówki, RPG i czytamy komiksy, które zawsze przynoszą na zajęcia. Rozmowy mogą odbywać się publicznie lub na osobności. Niektórzy przychodzą po prostu sobie popracować. Przed każdymi zajęciami wrzucam na Slacka zdjęcie, na którym pokazuję, co przyniosę. Gry mogą odbywać się w mniejszych grupach lub mogą angażować prawie wszystkie osoby w pracowni, jak przy sesjach Blood on a Clock Tower. Jeśli prowadzimy kampanię RPG, to sesje są wcześniej umówione i jest na nie zarezerwowany odpowiedni blok czasu. Raz w tygodniu o godzinie 10 odbywa się krąg. Spotkanie, którego temat wybierają w głosowaniu wszystkie osoby w pracowni. Kilka dni przed zajęciami wrzucam na Slacka 3 tematy do wyboru. Zazwyczaj znajdują się tam tematy z 3 kategorii. Pierwsza to umiejętności twarde, na przykład coś z teorii gier, przygotowania do druku albo dobre praktyki pracy w InDesignie. Druga to umiejętności miękkie, na przykład zarządzanie czasem i motywacją, deeskalacja konfliktów w pracy z osobami zlecającymi albo sposoby na pracę nad długofalowymi projektami. Trzecia kategoria to zagadnienia biznesowe, na przykład umowy wydawnicze, wyliczanie wynagrodzenia dla osób autorskich, szacowanie terminów zleceń itd. Czasem na kręgu mamy też gości. W tym roku odwiedził nas Nicolas Dipa z festiwalu w St. Malo, dr Elizabeth Ray z Muzeum Karykatury i Rysunku w Hanowerze oraz Marco Dabba, prezes Pałacu Komiksu w Pordenonie. Oprócz tego, jak co roku, odwiedził nas Szymon Holzman z Kultury Gniewu. Dodatkowo formą ćwiczenia są funkcjonujące już 3. rok błyskawice, czyli krótkie zadania, które trzeba zrealizować w godzinę lub 2. Ogłaszam je raz w miesiącu. Na kolejnych zajęciach omawiamy efekty na przyczepionych do ściany wydrukach. Przykładowe tematy to
projekt okładki pracownionej antologii komiksowej, streszczenie filmu na jednej stronie komiksu, tabela zdarzeń losowych do wybranego systemu RPG albo projekt kafelka do gry Mage Knight. Jeśli chodzi o teksty, to pozostają one jednym z najważniejszych zadań w pracowni. Choć wiele osób na początku boi się pisać, to już po kilku tygodniach efekty przechodzą moje wszelkie oczekiwania. Niezwykle przyjemnie jest co roku odkrywać ukryte literackie talenty. Niestety nie mogę Wam nic zaprezentować, bo ze względu na często poruszane osobiste tematy, teksty są dostępne tylko dla osób z pracowni i tylko przez 90 dni. Jak zawsze konsultuję swoje działania na regularnej superwizji psychologicznej. Na spotkaniach anonimowo omawiam konkretne sytuacje albo problemy, które pojawiają się w toku mojej pracy dydaktycznej. Z tych rozmów często wynikają konkretne, programowe zmiany, dzięki którym mogę sprawniej podążać za potrzebami osób, które studiują pod moją opieką. Przejdźmy do projektów. Tradycyjnie wydaliśmy w tym roku w mini nakładzie antologię z poprzedniego roku. Tym razem cała zawartość była w kolorze. Pracę nad antologią zaczęliśmy od Błyskawicy, na której odbył się konkurs na okładkę. Po długiej debacie i chaotycznym głosowaniu zostały wybrane 4 projekty. Józefa Joachimiaka, Cypriana Rubeńczyka, Misiura i Mai Pragi. Gdy okładki były gotowe, Józef Joachimak na ochotnika zrobił skład i przygotowanie do druku. Antologie zostały wydrukowane z 4 okładkami do wyboru. W tym roku mieliśmy 2 nowe tematy do antologii, którą wydamy w przyszłym roku. W pierwszym semestrze był upadek, a w drugim zdrada. W odpowiedzi powstało 19 komiksów. Asia powiedziała o zdradzieckim kocie, który nieprzejęty nieobecnością swojej pani przesiadywał na kolanach kogoś innego. Elio przedstawiła dramatyczną historię zdrady, której rozwiązanie nieświadomie oglądała na żywo w telewizji podejrzana o ową zdradę osoba. Julia stworzyła 2 komiksy. Pierwszy o niemożliwości odnalezienia klamki w toalecie, gdy jest się pod wpływem alkoholu, a drugi o złamanej obietnicy wspólnego oglądania serialu. Jagna pokazała dramatyczny upadek z nie tak wysokiej, jakby się wydawało, ściany. Julia przedstawiła nową wersję mitu o Ikarze. Małgosia opowiedziała o duchu, który przestrzega żywych przed złem zamieszkującym nawiedzony dom. Martyna narysowała zabawnie romantyczną migawkę oraz już nie tak lekką opowieść o utracie ukochanego psa i mieszanych emocjach wywołanych jego następcą. Cyprian narysował tak długi upadek, że jego bohater wylądował aż w Australii, a potem stworzył równie zabawny, buntowniczy komiks o ścinaniu włosów jako proteście przeciwko przesiadywaniu życia na ławce w parku. Misiur stworzył komiks o tym, jak wydawało się, że to już koniec, ale to jednak nie był koniec, a w drugim semestrze zdał przezabawną relację z dramatycznej i prawdziwej rozgrywki gry planszowej Inish. Monika stworzyła komiks o tym, jak bohatersko uratowała życie swojej babci na ruchomych schodach. Olek narysował brutalną batalię na śniegowe kule. Paula stworzyła komiks o tym, jak tylko najlepsza przyjaciółka może cię uratować od wiecznego scrollowania. Dowidas narysował klasyczną katastrofę statku kosmicznego na obcej planecie. Sonia opowiedziała przerażającą historię rytuału oczyszczania studni. A Tosia stworzyła klasyczne teen fiction z ufokiem w roli bad boya. Oprócz tych krótkich form powstało kilka dłuższych komiksów. Misior zaczęła rysować swoją dłuższą powieść, która dzieje się w świecie pełnym elfów, krasnoludów i innych stworzeń. Sonia narysowała 68-stronicowy komiks o wróżce, która wraz z wiernym kotem stara się, by niechcący przepowiedziane przez nią zwycięstwo konia odwaga w wielkiej gonitwie stało się faktem. Cały komiks jest narysowany ołówkiem i był przedsięwzięciem na 2 semestry. Tosia rozpoczęła pracę nad komiksem Rem, będącym sprawnym miksem konwencji horroru i komiksów z gatunku teen fiction. Monika narysowała pierwszych kilka stron dłuższej historii w stworzonym przez nią fantastycznym świecie. Olek kontynuował rozpoczętą w zeszłym roku pracę nad pokaźnym albumem w duchu mainstreamowych przygodowych historii o piratach, morskich wyprawach i ukrytych skarbach.
Michał przez cały rok pracował nad rozbudowaną, epicką sagą osadzoną w świecie łączącym elementy fantasy z futurystyczną technologią. Ten komiks prawdopodobnie przeobrazi się w magisterski dyplom Michała. Maja napisała historię tak przerażającą, że nie będę jej podsumowywał, musicie ją sami przeczytać. Maria narysowała opowieść o łowcach biedy. Kuba zaczął budować fundamenty większej historii osadzonej w postapokaliptycznym świecie. A Mikołaj rozpoczął pracę nad komiksem o chłopaku wchodzącym w inny świat za każdym razem, gdy wkroczy do komunikacji miejskiej. Ten komiks stanie się dyplomem Mikołaja. Poza komiksami pracowaliśmy też nad grami. Jedno z zagadnień obracało się wokół projektu postaci. Przy tym temacie najwięcej czasu spędził Krzysztof, próbując swoich sił w różnych gatunkach i zgłębiając każdy wariant w najmniejszym detalu. Podobną próbę podjęła również Maria, projektując istotę mieszkającą w cieniu, Asia, inspirująca się średniowiecznymi inskrypcjami oraz Julia, projektująca postać do cyberpunka. Z samych gier, oprócz obecnych na wszystkich zajęciach planszówek, w tym roku rzuciliśmy się na głęboką wodę z RPG-ami. Sesje odbywały się co 2 tygodnie i udało nam się przetestować całkiem sporo systemów. Zaczęliśmy od kampanii Serca, miasta pod spodem, która zdecydowanie przekroczyła zaplanowaną ilość sesji. Dla utrzymania nastroju nawet zamontowałem w pracowni kolorowe światła, które dostosowywały się do domeny, w której akurat wykonywany był wżer. Tutaj też musieliśmy zmierzyć się z trudnością prowadzenia kampanii na kilkanaście osób. W niektórych systemach nie był to problem, ale zasady Serca wymagały większych modyfikacji, a i tak czasami trochę się rozpadały. Natomiast gdy graliśmy w Mouse Ritter, ten problem nie miał żadnego znaczenia. Kolejną kampanię poprowadziliśmy w systemie Pirate Borg. Zagraliśmy w gotową przygodę zawartą w starter secie. Wyszła nam bardzo zabawna opowieść, w której rekiny holujące łódź były czymś na porządku dziennym. Oprócz tego nie mogło zabraknąć one-shotów z Mothershipa, który moim zdaniem pozostaje systemem, z którego najwięcej można się nauczyć. Te doświadczenia zainspirowały różne projekty. Magda stworzyła własnego RPGowego zina zawierającego pełną kampanię, a w drugim semestrze zabrała się za tworzenie własnego systemu przeznaczonego wyłącznie do gry solo. Powstały prototypy mechanizmu, który niczym magiczna kula potrafi odpowiedzieć na każde pytanie, jaka zada mu osoba grająca. Kilka błyskawic skupiło się na temacie RPGów, a jedna z nich polegała na zaprojektowaniu okładki do zina do Morgborga, Mothershipa lub Mouse Rittera. Z gier karcianych Axie zaprojektowała Fished Fish, reimplementację gry La Pesca, która pierwotnie była wymyślona na standardową talię kart. Axie dodała nowe zasady i stworzyła swoją dedykowaną talię. Powstała również instrukcja i pudełko. Idąc dalej, przechodzimy do dyplomów. W zeszłym roku mieliśmy aż 12 obron, jednak w tym roku obroniły się tylko 2 osoby, Ula i Ania. To wcale nie znaczy, że pracowaliśmy nad mniejszą ilością dyplomów, wręcz przeciwnie. Poza 2 już obronionymi magisterkami przygotowujemy 11 kolejnych, które mam nadzieję zostaną obronione w listopadzie i lutym. Najpierw w lutym tego roku obroniła się Ula Młynarska, tworząc solo RPG o nazwie Postmortem. Jest to RPG typu pamiętnikowego, w którym wcielamy się w rolę ducha, który próbuje skomunikować się z żywymi. Do gry został zaprojektowany zeszyt z zasadami i sugestiami prowadzącymi przez proces budowania własnej historii oraz talia kart, która służy do losowania sugestii prowadzących dalej fabułę. Za to w czerwcu, dosłownie w dniu, kiedy nagrywam te słowa, obroniła się Anna Kautsepalowa. Jej komiks pokazuje terapeutyczną siłę tańca. Na kolejnych stronach śledzimy jeden dzień z życia bohaterki, która zmaga się z depresją. Tylko taniec daje jej siłę, by wstać z łóżka i zacząć kolejny dzień. W opisie tego filmu umieściłem linki do prezentacji obu tych dyplomów, więc możecie na spokojnie zapoznać się z ich zawartością. Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w tym roku zostały wydane kolejne prace dyplomowe. Wydawnictwo Kurs wydało Star Venture Kasi Kubasik, dyplom obroniony w lutym 2024 roku. Wydawnictwo Timow i Cisi Wspólnicy wydało Bez cienia mnie,
dyplom Luizy Grabowskiej obroniony w lutym 2025 roku. Dodatkowo, choć nie jest to komiks, który powstał w pracowni, chciałbym wspomnieć o tym, że Kultura Gniewu wydała drugi tom Nawet nas tu nie ma, komiksu Filipa Jędrzejewskiego. Pierwszy tom był dyplomem Filipa, który został obroniony we wrześniu 2023 roku. Oprócz tego, jeszcze w tym roku ukaże się Nora Agaty Kwiatkowskiej oraz Masz wiadomość Olgi Grygiel. To tyle. To był naprawdę pracowity rok. Do zobaczenia w kolejnym semestrze.